Siema, tu Wahacz. Ford Ranger to pick-up ze zróżnicowaną ofertą, od typowych wołów roboczych aż po ekstremalnego Raptora. Nie do jazdy trafiła się bardziej umiarkowana wersja z dobrym wyposażeniem, podwójną kabiną, czyli Wildtrak. Mówiąc o zróżnicowanej ofercie, miałem na myśli aż 8 wersji wyposażeniowych i 4 rodzaje kabin, zatem każdy znajdzie w przypadku tego modelu propozycję optymalną do swoich potrzeb. Wildtrak stoi mniej więcej w środku stawki, jeśli chodzi o cenę i możliwości, i w sumie cieszę się, że to te odmiany dostałem do testów zamiast mocno promowanego medialnie Raptora, bo tam oczywiście jest najwięcej emocji, unikalnego charakteru, ale jednak jest to wersja bardziej będąca zabawką dla osób, które lubią szaleć na bezdrożach i mają dużo pieniędzy. Z kolei Wildtrak to propozycja, którą ktoś może kupić po prostu potrzebując pick-upa, którego będzie mógł też użytkować na co dzień jako z grubsza zwykłe auto i nie będzie cierpiał ze względu na przesadnie spartański charakter. Chociażby z wyglądu ta odmiana ma 18-calowe felgi aluminiowe i trochę srebrnych wstawek, dzięki czemu auto nie wygląda jak wspominany na wstępie wół roboczy, a lakier metalik wymaga dopłaty 3200 zł. Design samochodu też to powoduje, bo masywny przód z atrapą chłodnicy prezentuje się naprawdę ciekawie, po prostu jak na samochodowe standardy, a 537 cm długości i 202 cm szerokości, a także 189 cm wysokości sprawiają, że auto wygląda monumentalnie. Wnętrze Rangera ze swoimi kanciastymi kształtami i pionowo poprowadzoną deską rozdzielczą prezentuje się dosyć oldschoolowo i topornie, ale w aucie tego typu jest to moim zdaniem ok i ma nawet swój urok. Zdecydowanie z przeszłości nie pochodzi za to ogromny 12-calowy ekran na środku, który w tym otoczeniu wygląda trochę dziwnie. Jeśli chodzi o jakość w tej kabinie, to na podszybiu mamy niejako zderzenie dwóch światów, ponieważ tutaj jest fragment obszyty, mamy jeszcze dekoracyjne nici oraz bardzo przyjemnie prezentujący się szary połyskujący element, a w sąsiedztwie znajduje się twardy plastik, nie robiący zbyt dobrego wrażenia wizualnego, zwłaszcza gdy pada na niego słońce. Na drzwiach na szczęście jest więcej tego dobrego, ponieważ tutaj jest wszystko miękkie, podłokietniki również i wszystko estetycznie się tutaj prezentuje. W niższych częściach kokpitu mamy powrót do twardych materiałów, które nie zwracają na siebie uwagi. Ten, który bardziej może zwracać uwagę na tunelu środkowym, plastik, ma przyjemniejszą fakturę, więc jest ok. W takim samochodzie dobrze, że nie ma tutaj nic jakiegoś błyszczącego. Jeśli chodzi o detale, to nie można im odmówić precyzji wykonania. Tak samo wszystko dobrze jest, jeśli chodzi o spasowanie, więc jakość jak na samochód o jednak bardziej takim użytkowym przeznaczeniu jest moim zdaniem ok. Jak już pokazałem drzwi Rangera, to warto też pokazać, jak działa klamka, ponieważ jest ona w niecodzienny sposób zaprojektowana. Cennik Rangera ze względu na ilość wariantów jest mocno rozciągnięty i zaczyna go kwota 146 250 zł za samo podwozie z kabiną i dieslem 2.0 EcoBlue 170 koni z manualem, a kończy Raptor za 307 250 zł i tam dostaje się podwójną kabinę i potężny silnik benzynowy 3.0 V6 rozwijający 292 konie mechaniczne, a bez względu na zakupioną konfigurację w każdym egzemplarzu testowanego Forda mamy z kolei napęd na 4 koła. W wersji Wildtrak można wybierać pomiędzy jednostką wysokoprężną 2.0 EcoBlue Biturbo 205 koni, która znalazła się w prezentowanym egzemplarzu, oraz dieslem 3.0 V6 generującym 240 koni mechanicznych, przy czym różnica w cenie pomiędzy nimi to aż 39 200 zł, zatem rozsądniejszy jest silnik, który znalazł się w testówce z ceną od 209 600 zł. W odmianie Wildtrak dostaje się już całkiem niezłe wyposażenie ze światłami LED, czujnikami parkowania, kamerą cofania, skórzaną tapicerką, dwustrefową klimatyzacją czy najlepszym systemem inforozrywki z nawigacją, zatem jest to poziom, przy którym spokojnie można już myśleć o codziennym i wygodnym użytkowaniu tego pick-upa jako głównego samochodu. Wciąż jednak trochę rzeczy można z listy opcji dodać za sprawą pakietów i w egzemplarzu testowym doszły chociażby adaptacyjny tempomat czy kamery 360 stopni. Kwotę finalną wyraźnie zwiększyć można też wybierając różne zabudowy przestrzeni ładunkowej, bo można zamówić tam rolety, poprzeczki albo też hardtop i ceny tych elementów dochodzą do 10 000 złotych. Egzemplarz Rangera porównywany z testowanym można mieć też za 2458 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę ma u siebie firma Carlease Polska, czyli partner Wahacz TV. Leasing trwa wtedy 4 lata, mamy 20% wpłaty własnej, 30% wykupu końcowego, a dodatkowo dla widzów kanału wybrany samochód będzie podstawiony pod wskazany adres za darmo. Wystarczy w uwagach do zamówienia wpisać kod Wahacz Free i działa on na wszystkie modele w ofercie. Link do podstrony z Rangerem wraz z instrukcją co i jak wrzuciłem w opisie filmu.
Wymiary Forda Ranger już podawałem wcześniej, warto jeszcze wspomnieć o jego masie wynoszącej 2436 kg, zatem 2-litrowy diesel ma co tutaj rozpędzać. Radzi sobie on z tym całkiem nieźle i tak wygląda w testowanym egzemplarzu przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Decydując się na Rangera z 2-litrowym dieslem, nie ma co liczyć na jakieś ostre wyrywanie do przodu samochodu po mocniejszym wciśnięciu gazu. Układ napędowy w testowanej wersji jest bowiem bardziej nastawiony na płynniejsze reakcje, bo po pierwsze moc jak na takie nadwozie jest umiarkowana, a po drugie automatyczna skrzynia biegów o aż 10 przełożeniach została zestrojona tak, aby przede wszystkim unikać szarpania podczas pracy, co oznacza, że czasami musi ona chwilę pomyśleć, aby na przykład zrobić kickdown, przy czym dzięki temu praktycznie nieobecne są jakieś zwracające uwagę problemy z płynnością bez względu na styl jazdy. Nie uważam tego za wadę układu napędowego w Rangerze, ponieważ ten model i tak nie zachęca do szaleństw ze względu na swoje wymiary, które czuje się na zakrętach i które sprawiają, że ma się szacunek do praw fizyki rządzących takim drogowym gigantem. A podczas normalnego podróżowania po asfalcie i tak dzięki oferowanej dynamice mogłem bezproblemowo dojechać do celu i trzymać dobre tempo, chociażby za sprawą elastyczności silnika, bo od około 1500 obrotów na minutę już oferuje on rozsądne przyspieszenie i nawet brak reakcji skrzyni i wrzucanie niższego biegu nie jest konieczny. Dosyć łatwo można jednak wymusić na niej redukcję i wskoczenie z obrotami do okolic 2000, kiedy zaczyna się już więcej dziać, zatem jest ok. I silnik 3-litrowy, chociaż oczywiście zaoferuje lepsze osiągi, to nie jest on moim zdaniem tutaj niezbędny. V6 większą różnicę zrobić może w obszarze kultury pracy, bo 2.0 EcoBlue nie jest zbyt mocno izolowana od kabiny i na przykład lekko przyspieszając bez problemów usłyszeć można niezbyt wygładzony jak na dzisiejsze standardy dieslowy klekot. Ogólnie podczas jazdy w porównaniu z np. SUV-ami z jednostkami wysokoprężnymi pod maską, silnik w Rangerze jest bardziej słyszalny, ale nie jest to poziom, który zaczynałby mnie irytować, tym bardziej jak się włączy muzykę. Trzeba zatem brać pod uwagę charakterystykę 2.0 EcoBlue i fakt, że V6 powinna zapewnić przyjemniejszy i bardziej aksamitny dźwięk, ale nie ma co się przez to do 2.0 zrażać, tym bardziej w aucie tego typu. Mniejsza pojemność z kolei może zagwarantować lepsze wyniki spalania i w Warszawie testowany egzemplarz zużywał mi około 8,5-9,5 litra na 100 km. Na zwykłych pozamiejskich drogach były to okolice 7 litrów, na ekspresówkach mamy wskazania komputera na poziomie 8 litrów, a na autostradzie 9,5 litra, zatem jak na takie gabaryty auta nie jest źle. Dobrze też Ranger ogólnie zachowywał się na utwardzonych drogach, bo nawet jadąc z wysokimi prędkościami ma on rozsądnie kontrolowany hałas w kabinie i prowadzi się bardzo przewidywalnie, bez większych różnic względem podwyższonych zwykłych osobówek. Jest to spowodowane chociażby charakterystyką zawieszenia, które jest dosyć sztywne jak na pick-upa i dzięki temu auto niezbyt przechyla się na zakrętach w stopniu mniejszym niż się spodziewałem po jego wysokości nadwozia. Sprawia to, że nierówności trochę bardziej się tutaj czuje i nie ma takiego wrażenia płynięcia po drodze, ale wciąż są one odpowiednio tłumione i obecne jest tutaj spodziewane po pick-upie odczucie powiedzmy niezwyciężoności podczas jazdy po gorszej jakości drogach, że te dziury gdzieś tam co prawda są na dole, ale nie robią na aucie żadnego wrażenia i dopiero na dużych niedoskonałościach tył zaczyna trochę podskakiwać. Układ kierowniczy jest bardzo wyraźnie wygładzony, aby nie dało się Rangera przez przypadek zdestabilizować, ale kierownica stawia zauważalny opór, nie ma też takiego gumowego stylu pracy, więc DNA Forda też jest tutaj obecne i jak na pick-upa Ranger prowadzi się trochę lepiej i bardziej angażująco niż standard wśród aut tego typu. Ford Ranger to oczywiście też ponadprzeciętne właściwości terenowe. Osobiście nie czuję się na tyle mocny na bezdrożach, aby sprawdzić granice możliwości tego auta i na tym filmie przedstawiam go bardziej z perspektywy użytkownika trzymającego się asfaltów, ale na jakichś gruntowych drogach czy piasku testowany model radził sobie bardzo dobrze i dawał mi duże poczucie spokoju. Nowy Ranger wyposażony został w różne tryby terenowe, które sterują zachowaniem napędu, gdzie domyślnymi ustawieniami jest A4, w którym komputer wybiera jak napędzać poszczególne
poszczególne osie w zależności od potrzeb i przyczepności. Jest też elektroniczna blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Decydując się na pakiet off-road, dostaje się również osłony silnika i zbiornika paliwa, zatem we wprawnych rękach samochód ten powinien pozwolić na wiele w terenie. Z właściwości użytkowych mamy w testowanej wersji 1059 kg ładowności i możliwość pociągnięcia przyczepy o masie do 3500 kg. Wyświetlacz na elektronicznych zegarach zgrabnie komponuje się z otoczeniem, ale patrząc chociażby na jego kontrast, no to widać, że nie jest tutaj zastosowany panel jakiejś najwyższej jakości. Jeśli chodzi o zawartość informacyjną, to jest tutaj całkiem sporo rzeczy, takich standardowych, związanych chociażby ze śledzeniem ekonomiki jazdy, czy też informacji z systemu audio, ale mamy także sekcję terenową, gdzie można sobie chociażby sprawdzić stopień obrotu kierownicy, czy też pochylenia pojazdu, jeszcze kilka innych rzeczy, więc jest ok. Jeśli ktoś nie chciałby przełączać się pomiędzy tymi sekcjami, to jest też widok My View, gdzie można sobie dostroić to, co nas interesuje w jednej liście i ogólnie jest ok. Jeśli ktoś w ogóle nie chce tego menu, to może je sobie wyłączyć i mieć bardziej minimalistyczny zestaw wskaźników. Na zegarach spodobał mi się też jeden detal, to znaczy gdy asystent pasa ruchu wykryje linię, to ikonka samochodu jest przez nie oświetlana. Wiadomo, że jest to drobiazg, ale wygląda to naprawdę ładnie i nie przypominam sobie, aby w innych autach z takim efektem się spotkał, a pokazuje to dbałość o szczegóły. Też warto zatrzymać się na chwilę przy jednym wskazaniu komputera, bo sygnalizowanie ile godzin przepracował silnik i ile z tego na biegu jałowym to coś zdecydowanie niestandardowego w zwykłych samochodach. Sterowanie komputerem na zegarach odbywa się przyciskami z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj obsługę telefonu, zmianę piosenek. Z lewej strony symetrycznie, więc ok. Jest regulacja głośności. Mamy także z tej strony obsługę aktywnego tempomatu. Całkiem sporo jest tutaj tych przycisków, ale ponieważ są logicznie pogrupowane, to i tak połapanie się w tym nie stanowi problemu. Oprogramowanie systemu inforozrywki w Rangerze jest takie same jak w innych nowych Fordach, co oznacza, że mamy listę najważniejszych modułów, pomiędzy którymi można się przełączać, co jak widzicie dzieje się szybko, mogą one być bardziej pełnoekranowo wyświetlane albo trochę mniej. Jest to wygodne rozwiązanie, tak aby mieć szybki dostęp do najważniejszych informacji. Jeśli chodzi o ustawienia samochodu, to jest ich naprawdę dużo, przyznamy, jak na pick-upa. Taka lista różnych asystentów, których można sobie włączać, wyłączać, albo dostrajanie różnych rzeczy związanych z innymi aspektami działania samochodu. No można tutaj naprawdę wiele rzeczy dostroić, no i też te listy są moim zdaniem logicznie zaprojektowane i nie stanowią problemów w obsłudze i ogólnie ten system tak samo całościowo moim zdaniem wypada ok, nie można mu nic poważniejszego zarzucić. Na dole ekranu mamy przyciski odpowiadające za klimatyzację, można też to menu wyzwolić pełnoekranowo, ale jeśli ktoś nie chce się do niego zagłębiać, to nie ma takiego przymusu, ponieważ pod wyświetlaczem mamy te najważniejsze funkcje, zmiany temperatury, siły nawiewu, czy też odparowywanie szyb. Na fizycznych przyciskach, co mi się podoba, też jest regulacja fizyczna głośności. Na pokładzie testowanego modelu mamy 4 porty USB, 2 są z przodu, jeden w standardzie A drugi C. Kolejne 2 są z tyłu, mamy taką samą kombinację złącz, rozsądne rozwiązanie. W sąsiedztwie znajduje się gniazdko 230V. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest jak na mój gust trochę zbyt wysoki, ale na szczęście nie jest zbyt gruby ani zbyt ciężki. Sprawia bardzo solidne wrażenie. Mamy tutaj też rozsądny, bo czarny i chropowaty, ale też dobrej jakości plastik. Ford Ranger ma bardzo duże lusterka boczne. Frontowa szyba jest tutaj niezbyt mocno pochylona, co skutkuje niezbyt długim podszybiem. Maska jest z kolei długa, ale poziomo poprowadzona i można ją łatwo dostrzec z perspektywy kierowcy. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu, jak to w pick-upie, niższe przedmioty są zupełnie niewidoczne ze względu na przestrzeń ładunkową, ale poza tym jest ok. Kamery systemu 360 stopni oferują przeciętną, ale w zupełności wystarczającą jakość. Gdyby ktoś nie chciał mieć takiego klasycznego widoku z lotu ptaka, to może skupić się na którymś z nadkoli.
Mówiąc OK, jeśli chodzi o widoczność do tyłu, miałem na myśli sporych rozmiarów szybę i brak dodatkowych rur ograniczających widoczność po bokach, ale wciąż fakt zostaje, że kamera z tyłu w tym samochodzie jest czymś niemal ratującym życie na parkingach, ponieważ za sprawą przestrzeni ładunkowej nie da się patrząc do tyłu dostrzec nawet niektórych niższych samochodów, a co dopiero jakichś słupków czy innych mniejszych przeszkód. Nawet jednak przy wyposażeniu w elektronicznych asystentów Ranger to auto, w którym czuje się na każdym kroku gabaryty, bo na pasie ruchu trzeba się bardziej pilnować przez szerokość nadwozia, a wjeżdżając w miejsca parkingowe daje o sobie znać jego długość, zatem zdecydowanie auto tego typu trzeba kupować świadomie. Na szczęście układ kierowniczy z dosyć lekko pracującą kierownicą przy niskich prędkościach i rozsądny jak na takiego giganta promień skrętu sprawiają, że manewrowanie jest tutaj akceptowalnie sprawne, o ile nie zabraknie miejsca, bo tego już się nie przeskoczy. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Rangera pojawia się wraz z jego testowaną wersją i prezentuje się moim zdaniem naprawdę przyjemnie dla oka. Można sterować intensywnością tego podświetlenia, nie można nic ruszać jeśli chodzi o kolorystykę. Tak samo sytuacja wygląda z przyciskami i przełącznikami. Mamy tutaj klasykę dla Forda, czyli kolor błękitny, odpowiednio jasny, aby było wszystko czytelne. No i też nie jest taki sztampowy na przykład wybór jak biel, stosowany coraz częściej w samochodach, więc takie podejście mi się podoba i ogólnie testówka jak na pick-upa jest naprawdę dobrze podświetlona. Z przodu Rangera od wersji Limited mamy LEDowe segmenty do jazdy dziennej o kształcie litery C, które otaczają umieszczone w odbłyśnikach światła główne. Kierunkowskazy są tutaj żarówkowe. W tych znajdujących się w bocznych lusterkach są za to diody. Z tyłu całkiem ładne jak na pick-upa LEDy spotkać można w światłach pozycyjnych. Kierunkowskazy są już żarówkowe, ale ogólnie testowany Ford jak na auto tego typu prezentuje się moim zdaniem po zmroku OK i oświetlenie też pasuje do bryły tego samochodu. Światła LED w testowanym Rangerze są zwykłym statycznym rozwiązaniem, które przez umieszczenie w odbłyśnikach oferuje dosyć kiepską precyzję poziomą odcinania strefy jasnej od ciemnej, co przekłada się też na przeciętny zasięg świecenia. Moc oświetlenia tego, co jest bliżej przed samochodem jest OK, przy czym wciąż za ponad 200 000 złotych można oczekiwać więcej. Szkoda, że do Wild Tracka nie można zamówić matrycowych LEDów. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową sytuacja wygląda podobnie, nawet konkretnie się prostując. Od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. Tylna kanapa, jak na pick-upa przystało, ma dosyć pionowe oparcie, ale nie jest źle. Testowałem samochody tego typu, gdzie było to gorzej rozwiązane. Wymiary przestrzeni ładunkowej samochodu to 154 cm długości, 158 cm szerokości, a także 53 cm wysokości. Pokrywa, co przyznam, jest bardzo wygodne, jest sterowana elektrycznie, można również ją otwierać, zamykać przyciskiem znajdującym się wewnątrz kabiny. Taka elektryczna roleta jest jedną z droższych form zabudowy i wymaga dopłaty 8300 zł. A generalnie Ford Ranger przez tydzień, który z nim spędziłem, głównie na asfaltowych drogach, najbardziej spodobał mi się ze względu na swój wysoki poziom ucywilizowania, bo oczywiście czuję się w nim bardziej użytkową naturę i pewną dozę siermiężności, chociażby w obszarze izolacji kabiny od silnika, ale w wersji Wild Track mogłem o tym łatwo zapomnieć i jeździło mi się nim dobrze. Jeśli ktoś poszukuje takiego auta, które przy okazji zapewni duży potencjał w terenie, to warto testowanego Forda sprawdzić. I to wszystko, co przygotowałem o Rangerze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!